Dzisiaj gościem magazynu Fighter Damian Milewski. Cześć Damian. Cześć, witam. Damian, no wracasz do oktagonu po 14 miesiącach przerwy. Powiedz, jakie uczucia są związane z powrotem w końcu do czynnego uprawiania MMA? Też nie wiedziałem, że to minęło aż 14 miesięcy, dopiero gdzieś przeczytałem w jakimś artykule, że po przerwie 14-miesięcznej. Podekscytowanie, ja zawsze to robiłem dla siebie, ale teraz jakkolwiek bym się nie czuł, to wyszedłbym do tej walki. Po prostu brakuje mi tego i to 14 miesięcy, choć nie wiedziałem, że tak długo, uzmysłowiło mi to. Nawet już wcześniej mi to uzmysłowiło, że czegoś jest brak. Próbowałem sobie to kompensować w inny sposób, no nie udało się. No i bardzo się cieszę, no jestem podekscytowany i chciałbym pokazać to, co robię na treningu. Więc nie ma żadnego takiego spięcia z zewnątrz, tak mi się wydaje, tak do tego podchodzę. Walka 30 maja, Absolute Championship Berkut. Tak. Yy, Potwierdzam. Potwierdzasz. Potwierdzam. Walczysz z przeciwnikiem z Arachion Olsztyn, Aslambekiem Arsamikowem, tak? Tak. No co powiesz o rywalu? Ciężko na przekroju dwóch walk cokolwiek powiedzieć, tym bardziej, że jedną walkę wygrał poprzez jego rywal doznał kontuzji, z tego co oglądałem, bo widziałem te walki. Drugą przez Ground and Pound. Więc na podstawie tych dwóch walk mogę powiedzieć, że to jest oczywiście dobry przeciwnik. Wydaje mi się, że ja zawsze w karierze miałem dobrych przeciwników, swoich przeciwników. No ale ciężko, nie wiem jak będzie wyglądał danego dnia. To jest dyspozycja dnia, niestety, albo stety dla niego. No i tak samo jak on może na przestrzeni moich walk tych lat powiedzieć cokolwiek. Nie wie jak po 14 miesiącach ja wyglądam teraz. Ja też mogę nie wiedzieć jak on wygląda teraz, więc ciężko. Na pewno jest dobrym zawodnikiem, ale no, on chyba jeszcze nie walczył z takim zawodnikiem w swojej karierze jak ja, tak mi się wydaje. No właśnie, on te dwa pojedynki stoczył w tym roku. Tak. Nie boisz się, że zardzewiałeś trochę? Nie, to nie jest tak. Taka przerwa, wydaje mi się, że czasem dobrze robi. Przecież my zawsze jesteśmy w treningu cały czas. Czasem przychodzą takie rzeczy, które nie zrobiłbyś, kiedy jesteś w takim czynnym treningu i już jesteś taki przewidywalny. A jak masz taką przerwę i patrzysz z innej perspektywy, czasem przyjdą ci takie myczki do głowy, których byś nie wykonywał, bo tak sztampowo się bijesz. Tak mi się wydaje. Nie zardzewiały jestem, na pewno. Z tą organizacją jesteś związany na więcej niż jedną walkę? Jestem związany na jedną walkę i zobaczymy co dalej. To było bardzo spontaniczne, ja dostałem SMS-a od mojego dobrego kolegi, który zajmuje się tym wszystkim, czyli ogarnia te walki. No i od razu zdecydowałem się, że tak, bo czemu miałbym czekać, skoro robię to wszystko dla przyjemności. A jak teraz z twoim zdrowiem, co z tą dłonią się dzieje? Czy już jest wszystko wyleczone, czy i tak będziesz walczył z urazem? Oglądałem, jak UFC było tutaj w Krakowie, były pytania do zawodników i między innymi był Forrest Griffin, powiedział, że najlepsze walki w swoim życiu zrobił na treningu. I stwierdził, że nie trenował mądrze. Ja muszę trenować teraz mądrze. Ta ręka nigdy nie będzie taka, jak była kiedyś. I po prostu muszę trenować mądrze. A na walce to po prostu zapomnę o tym. I znów będę musiał trenować mądrze. Czyli po tej walce, bo ludzie pytają o to, chciałbyś tej walki z Salimem Tuarim? Ja nigdy jakoś jej specjalnie nie chciałem. Nawet nie wiedziałem, że pytają. Być może czasem ktoś się spyta. Każdy wiedział, w jakiej ja byłem wtedy sytuacji. Czy ja mam jakieś ambicjonalne parcie na to, żeby bić się z nim? No raczej nie. No, ja bardziej to robiłem dla kogoś tą walkę. Miałem się bić, później wyszło jak wyszło. Więc ja jakichś osobistych względów nie mam do tej walki. Po prostu. Jak się widzieliśmy ostatnio, to pytałem ciebie o typy na walkę Drwal-Kalidow. No teraz jest aktualizacja systemu i zapytam o typy na Drwal-Materla. Ciężko być obiektywny, skoro go znam bardzo dobrze i trenowałem. Nigdy nie widziałem, jak Materla się rusza na sali. Widziałem tylko na walkach. No, Tomek ma to, czego nie mieli inni przeciwnicy Materli. Mam bardzo mocny ground and pound i bardzo mocno bije w tym parterze. To inny jest parter na chwyty, a inny jest na uderzenia. Materla nie jest stricte zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, ale no, wywodzi się stamtąd, więc no, wydaje mi się, że po prostu go ustrzeli gdzieś w stójce, bo Michał jest dziurawy, Tomek ma bardzo dobrą stóję.
No i każdemu się wydaje, że Tomek nie ma parteru, a on ma. Nie dość, że ma parter, to jeszcze bije w nim. Więc to jest naprawdę potężna broń. Myślę, że obecnie najlepiej sprzedawaną walką freaków byłby Komorowski kontra Duda. Dlatego, że ich tak dużo, dlatego nie oglądam ich wszystkich. Kiedyś był to dosyć taki ekskluzywny towar, na który wstawało się w nocy i oglądało. No ja oczywiście miałem przez wiele lat okazję komentować te gale na żywo, więc i pracowałem, i przy okazji oglądałem, z czego bardzo się cieszyłem. A teraz bywa z tym różnie. No, lepsze gale, lepsze nazwiska, wstaję, odpalam Fight Passa i oglądam, ale myślę, że to tak pół na pół. Ja myślę, że z całej logistyki, no to jest, pamiętajmy, że cały czas firma, którą obsługuje niewiele osób i naprawdę trzeba było tam zatrudnić sztab kolejnych osób, które mogłyby gdzieś się rozdzielić zadaniami. Ja nie wiem, czy Maciek i Martin do końca chcą to robić, więc 4 gale w roku, w tym roku ma być 5. To jest taka, myślę, że maksymalna logistyczna do zrealizowania liczba tych gal przez nich. Z transmisjami telewizyjnymi to jest tak, że jeżeli ktoś chce być w Polsacie Sport, to musi spełnić szereg warunków samych takich administracyjnych i tego, jak ta gala wygląda, mówiąc najprościej, w obrazku. To, że ktoś daje dobry poziom sportowy, nie znaczy, że gala nadaje się do transmisji, tym bardziej w jakości HD, tak nadaje Polsat Sport. Poza tym pamiętajmy o tym, że Polsat Sport jest największym kanałem sportowym w Polsce i ta ramówka jest wypełniona absolutnie doszczętnie różnym kontentem, nie tylko sportami walki, tak? Jest boks, siatkówka i tak dalej, i tak dalej. Tego jest tak dużo, że ciężko tak naprawdę włożyć kolejne gale. W przypadku PLMMA, z tego co wiem, to jest taki przykład gali, która nie spełniała po prostu warunków realizacyjnych. Trzeba było tam po prostu dołożyć naprawdę grubsze pieniądze, a jak wiemy, z tym bywa w przypadku PLMMA różnie, aby lepiej zaświecić, lepiej ograć i żeby to było takim telewizyjnym formatem. A szkoda, no zobaczymy, no jest FEN, jest KSW, wierzę, że niebawem jeszcze dojdzie jedna bardzo solidna polska gala kickboxingu i wtedy tego kontentu sportu walki będziemy mieli mnóstwo. Najpierw zebrać fundusz, nie patrzeć na to, czy się sprzedadzą bilety, tylko mieć zagwarantowany fundusz na pokrycie całej gali od sponsorów, nie wiem, z własnej kieszeni, cokolwiek. A błędem wielu organizacji jest to, że liczą, że zrobią fajną galę, doinwestują kupę siana i bilety nagle się sprzedadzą, a co okazuje się bzdurą. Czego przykładem jest choćby MMA Attack, które porwało się na Ergo Arenę ze świetnym fight cardem, no ale fight cardem, który nie zainteresował 15 000 osób, bo tyle może wejść do Ergo i trzeba było się zawinąć. To bywało różnie, bo ja generalnie zbijałem po 10-12, raz nawet do walki na M1 15 kg, ale nie konsultowałem jakoś specjalnie z jakimś dietetykiem. Myślę, że po prostu racjonalne, zdrowe żywienie i to zawsze jak ta waga sobie sama schodziła i nie czułem jakichś wielkich spadków mocy. W tych końcowych moich walkach, 4-5 ostatnich walk, kiedy pracowałem razem z Michałem Garnysem pod względem wydolnościowym, układane plany treningowe, wtedy zaczynałem dopiero tak naprawdę konsultować się z jakimś dietetykiem, aby gdzieś te straty energii uzupełniać pożywieniem. Ja wiadomo, jestem neandertalem, jeżeli chodzi o jakieś wszelkie rodzaje koksy, więc udało mi się przejechać całą karierę bez żadnego dopingu, no a przy dużej intensywności walk, treningu to bywa z tym różnie. Na początku dużym problemem było pozycja. W taekwondo walczymy w takiej bocznej pozycji, przygotowany do szybkich kopnięć, obrotówek, co w MMA nie do końca ma przełożenie, bo ta noga jednak jest łatwa do złapania, czy łatwa do kopania niskimi kopnięciami, których w taekwondo nie ma. I trochę mi zajęło, aby przedstawić się tak bardziej frontalnie względem rywala, ale na przykład sposób poruszania się, myślę, że dosyć charakterystyczny dla taekwondo, udało mi się świetnie zaadoptować w MMA i ta praca na nogach zawsze była, tak mi się wydaje przynajmniej, sporym moim atutem i nie ma tak, no, myślę,
myślę, że każdy sport walki jest dobrym backgroundem do MMA, tylko teraz kwestia, jak dużo dobrego wyciągniesz ze swojej sztuki walki, sportu walki, aby bić się potem w klatce. No obecną chwilę to wiem, że Kamil chyba nie planuje wznawiać kariery, wiem, że zajął się pracą i nie mam za bardzo z nim kontaktu, ale zobaczymy, no to dobry pomysł, aby napisać do niego, zapytać się co tam. Przez Legię Warszawa. Razem zaczęliśmy jeździć na mecze, tam troszeczkę miksując między różnymi ekipami i kiedyś pojechaliśmy po prostu razem na jedno spotkanie. Ja do końca nie wiedziałem, bo nie śledziłem jakoś specjalnie może całej wytwórni Alkopoligami. Bardziej kojarzył mi się z Alkopoligami ten typ MES niż Stasiak, ale szybciutko skojarzyłem, o kogo chodzi. I tak trwa to. No, jesteśmy teraz taką paką naprawdę bardzo bliskich ziomków połączonych przez Legię Warszawa, wspólne wyjazdy na mecze i w zasadzie to jeden z moich najbliższych kolegów. Świetny w ogóle pomysł to jest. Ja myślę, że w Polsce nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, bo opinia publiczna zjadłaby dokładnie tak samo takie, jak mówisz ładnie, legalne ustawki, tak samo jak zjadała MMA na początku rozwoju tego sportu w Polsce. I dla mnie fajna sprawa, no, jakby tam sportowo usankcjonowane to, co mogłoby się dziać gdzieś tam, może nie kończąc na stadionie, wiadomo, ale gdzieś po lasach. Fajna sprawa. Myślę, że wiele chętnych ekip byłoby do tego, aby może niekoniecznie 5 na 5, ale na przykład 20 na 20 wystartować w takim evencie. Polska jeszcze nie gotowa na to, jakby co. Nie powiem. Wiem, ale nie powiem. Ale dawno konto nieużywane, ale mogę wam zdradzić tylko tyle, że z tego konta Janek troluje najczęściej sam siebie.